Metro w Warszawie, druga linia w stronę Bemowa. Dzisiaj chciałam skorzystać z aplikacji internetowej i kupić sobie bilet. W zeszłym roku zostało to zmienione, że zakup biletu przez internet nie jest ważny, trzeba skasować. I teraz trzeba skasować. Gdzie trzeba skasować? Jadę metrem, kończy mi się bilet i nie ma tego kodu, żeby po prostu kupuję przez internet bilet i przykładam do kodu w metrze i nie ma takiego czegoś. Wsiadłam do metra, skończył mi się bilet i nie mogę kupić bilet. Wysiadłam na pierwszej lepszej stacji i nie ma gdzie ten kod skasować, tak? Poza tym w aplikacji 19 chyba sekund jest na skasowanie kodu. Ja wysiadłam z metra, włączyłam ten kod, ja nie zdążyłam do bramek podejść, bo podobno gdzieś przy bramkach jest ten kod. I skończył mi się czas i 3 minuty trzeba czekać. Szybko wyskoczyłam, bo zaraz bym jeszcze dostała jakąś karę. No, nie wiem co to jest w ogóle za zakup biletów. I 19 sekund, ok. Przeciw jakimś tam nadużyciom, rozumiem. Wyszłam z peronu. Jestem tak naprawdę przy bramkach, powinnam wyjść. O. I nie widzę, żeby tu były jakieś kody, gdzie tu się kasuje wejście z kodem. Czyli tutaj jest kod. Dobra. Zajęło mi to 15 minut szukanie kodu na 3 stacjach. Kupuję sobie bilet przez internet i jest na skasowanie tego biletu, ale gdzie? Tutaj i kupuję sobie bilet. Ok, skasowany. Jak to się wchodzi w ogóle? Skasowałam bilet. Kup bilet, skasuj, wyświetl kod i otwórz bramkę. Ok, tutaj przykładam. Dobra, ok. Jeździłam metrami na świecie. Takiego cyrku to nie widziałam jak w Polsce, w Warszawie. Bramek nie ma na całym świecie. Też mieli po prostu wycofać te bramki, w ogóle. I to jest taki cyrk z tymi biletami. Ludzie naprawdę nie potrafią kupić biletów, bo ja miałam problem z zakupem biletu. Udało mi się po 15 minutach znaleźć kod QR i dopiero teraz skasowałam. Natomiast będąc w metrze przeszukałam cały wagon. I tak naprawdę, wiecie skąd się dowiedziałam? Wpisałam w telefonie, jak skasować bilet w metrze i jest taka informacja, że trzeba wysiąść z metra gdzieś na pierwszej lepszej stacji, jak się skończy bilet, karę dostać i dopiero skasować bilet, bo nie ma innej opcji. Tutaj kodu nigdzie. Wysiadłam z metra i teraz Wam powiem, co jest tutaj w internecie na temat bilety z aplikacji po nowemu. To jest jakaś porażka. Naklejamy
QR-kody w pojazdach WTP i na stacjach metra, które od 2 kwietnia będą aktywować bilety kupione przez aplikację na smartfony. To było rok temu. Z kolei w szerokich bramkach na stacjach centralnego odcinka drugiej linii metra zakończyliśmy montaż czytników QR-kodów. I urządzenia skanują kody z biletów pojazdowych i tych kupionych przez aplikację. Montaż naklejek trwa w autobusach, tramwajach, szybkiej kolei miejskiej. Słuchajcie, wszędzie jak ja jechałam, to w metrze, w autobusie i tak dalej, wszystko jest ok. Są te kody, ciężko jest teraz korzystać, no ale dobra. Tutaj bilety kasowane poprzez zbliżenie telefonu do kodu QR w pojeździe lub na stacji metra. I teraz słuchajcie, w metrze, gdzie są kody, no nad drzwiami i tak dalej, w pociągach, w autobusach i tramwajach, a w metrze nie ma. Teraz niech pan prezes ZTM powie, czy osoba, która zarządza tutaj tymi biletami, aplikacjami i kasowaniem tego i naklejkami, gdzie znaleźć kod QR w metrze. Punkt obsługi klienta. Wchodzę i zapytam się, jak skasować bilet w metrze, bo dzisiaj bym dostała mandat, jakbym nie skasowała. Przepraszam, ja mam pytanie. Gdzie się kasuje w metrze bilet, jak mi się skończy podczas jazdy z aplikacji? Gdzie się kasuje w metrze bilet z aplikacji, jak się w trakcie jazdy kończy? Nie można. Nie można. To znaczy mandat muszę dostać, tak? Kupić dłuższy bilet. No ale jak ja jednorazowy mi się skończy, no i nie ma więcej jednorazowych dłuższych. 75 minut. No tak, i ja się przesiadam i mi się kończy w metrze. Co wtedy? Na stacji skasować, przy windzie są kasowniki. Ale Nie, znaczy w pociągu nie ma kasowników. Nie ma możliwości. no ale kontrola mnie w czasie jazdy skontroluje. Nie ma kodów właśnie, ja szukałam, ja teraz jechałam po prostu i nie mogę biletu skasować. I co? I kara jest za to? Naprawdę? I co? I po prostu muszę wysiąść gdzieś i szukać tych kodów, tak? Bo ja dzisiaj na 2 dworcach szukałam kodu, nie mogłam znaleźć, naprawdę. I musiałam wyjść po prostu z metra. Powinny być tak, jak są w autobusie. No nie ma właśnie, nie ma. No ktoś o tym nie pomyślał. No właśnie. To dziękuję bardzo. Dobrze, że wysiadłam po prostu, znaczy wysiadłam, no bo ja myślałam, że w metrze skasuję bilet, ale dobrze, od razu wysiadłam i żeby się nie narażać, ale to jest po prostu nienormalne moim zdaniem. I jeszcze tutaj wszystkie stacje metra z czytnikami kodów QR i tych kodów nie ma po prostu. Żeby naprawdę na stacji można było znaleźć ten kod QR, ale ja go nie znalazłam. Chyba może źle szukałam, no nie wiem. Natomiast, nie wiem, bałagan z zakupami, a teraz kto kupuje bilet? No kupują osoby w automatach bilety też. Ułatwienia na zakup biletów przez internet, czyli idziemy do przodu. Kiedyś jak weszłam do apteki, jak komputeryzacja weszła tam 20 ileś lat temu i weszłam do apteki i pamiętam, że była taka informacja na kartce w aptece: przepraszamy za opóźnienie, ponieważ wdrażamy system komputerowy czy coś takiego. Komputery nas ograniczają, z tego wychodzi. I na koniec jeszcze przed zakończeniem, słuchajcie, tutaj jest napisane: szczegółowe informacje o nowych zasadach korzystania z biletów kupionych w aplikacjach na smartfony są dostępne na stronie wtp.waw.pl. Wchodzę na tą stronę, strona nie istnieje, strona, której szukasz, została usunięta lub podano błędny adres URL. I wróć do strony głównej. Nieźle.